Anię i Karolinę połączyła praca przy produkcji filmowej. Tam też odnalazły miłość do nurkowania, którą chcą się z wami podzielić w tym odcinku. Rozmawiając z dziewczynami, poznałem inne spojrzenie na świat podwodny oraz interakcje międzyludzkie. Opowiedziały również o swoich lękach i pasjach. Dlatego serdecznie zapraszam do wysłuchania odcinka z Anią i Karoliną. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Ania, cześć Karolina. Pozdrawiamy także Franka, który nas sobie przedstawił i powiedział nam, że aktywnie nurkujecie. Freediving czy scuba diving? Która wersja i dlaczego? Nie, więc pływamy z butlą i co jest w tym fajnego? Wydaje mi się, że każdy chyba ma na takie pytanie swoją odpowiedź, więc ja mogę powiedzieć, co jest dla mnie w tym fajnego. Ja się całe życie, ja miałam taki olbrzymi lęk przed jakąś taką tonią, przed dużym czymś niebieskim przede mną i co jest nieznane, nieogarnięte, nad czym nie mam żadnego panowania, żadnej kontroli. Ponieważ wydaje mi się, taką osobą dość mocno kontrolującą wszystko wokół siebie, to była jakaś taka dla mnie olbrzymia sfera niepewności. I dlatego chyba nigdy nie spróbowałam nurkować. Natomiast gdzieś to nurkowanie samo się pojawiło w moim życiu. I nagle, kiedy tak mi się udało ten lęk pokonać, to zrozumiałam, że w tym nurkowaniu jest wszystko, co jest mi potrzebne. To znaczy, to jest spotkanie takie, wydaje mi się, mnie ze sobą podczas tego nurkowania. To mnie bardzo uspokaja. To jest rodzaj dla mnie medytacji. To jest podróż w nieznane. To jest przygoda, bo każde nurkowanie dla mnie jest przygodą. Myślę, że jak się jedzie gdzieś na jakieś nowe miejsce, spotka się nowych ludzi, to ta przygoda jest innego rodzaju, ale każde zejście pod wodę jest przygodą, bo można różnych rzeczy doświadczyć i też różne sobie cele postawić przy takim zejściu. No i te wszystkie rzeczy, o których mówię, to jest to, co wydaje mi się, że w życiu dla mnie jest akurat obecnie bardzo ważne i jednym słowem w bardzo krótkim czasie to się stało jakąś taką olbrzymią dla mnie pasją i myślę, że pozostanie i chyba dlatego freediving na razie minie w głowie. Na razie lubię, jakby scuba jest tym, co mnie najbardziej interesuje i chcę się w tym doskonalić i robić kolejne kursy i iść dalej z tym. Słuchaj, trudno też się nie podpisać pod tym wszystkim, co Ania mówi, bo chyba większość ludzi, którzy nurkują, właśnie podaliby te argumenty. Więc też podpisuję się i utożsamiam się z tym, co Ania mówi, ale w ogóle chciałam powiedzieć, że moje nurkowanie jest bardzo świeże. Nurkuję tak naprawdę, żeby nie okłamać cię, od czerwca jakoś, tak? W wakacje zrobiłam, w lipcu, bardzo wcześnie w lipcu, na początku zrobiłam kurs, zrobiłam deep spot, a potem pojechałam nad morze, zrobiłam nurkowanie w otwartych wodach, żeby skończyć certyfikat OWD. Więc to jest bardzo świeża rzecz, ale abstrahując od tego, że jest świeża, jestem totalnie wkręcona w to po prostu. I szybko poszło. Tak, i to jest tak, że jak się zacznie, to już idziesz dalej, kolejny krok, chcesz kolejny certyfikat, chcesz, więcej, chcesz częściej doświadczać tego i tak dalej. Ale to, co na przykład też jeszcze dla mnie, oprócz tego, co Ania powiedziała, dla mnie to zejście pod wodę, to jest coś takiego, to jest zniknięcie jakby stąd, jakby z tego świata, z tego padołu, gdzie jest tyle różnych spraw, obowiązków, problemów i po prostu, tam nie da się nie wyłączyć tego. Po prostu wchodzisz do wody, zanurzasz się i wyłączać się to automatycznie, czy chcesz, czy nie chcesz. Wchodzisz w tryb oddech, wchodzisz w tryb slow motion i wchodzisz w tryb takiego bardzo, bardzo dużego skoncentrowania na tym, co jest tu i teraz z tobą, co się dzieje, co jest na komputerze, co jest na nanometrze i tak dalej. Więc, bo na początku to dla mnie było trochę takie
miałam takie pytanie, czy ja w ogóle przeżyję tam. No wiesz, dla mnie to, że masz coś w buzi i oddychasz tym i wschodzisz pod wodę, no kurczę, no to jak? No przecież to jest w ogóle jakaś śmierć. Naprawdę tak o tym myślałam. Więc super jest dla mnie to pozostawienie tego wszystkiego, co jest tutaj i zanurzenie się tam w jakiś świat, nie wiem, taki jakiś surrealny i taki lekki i piękny, bo basen basenem, ale przecież tak naprawdę nam chodzi o to, żeby nurkować w otwartych wodach i w pięknych miejscach na świecie i o tym myślimy, chociaż jeszcze ja nie nurkowałam oprócz Chorwacji w innych miejscach, to moja wyobraźnia mocno działa, a mój Instagram podsuwa mi od 3 miesięcy tylko strony o nurkowaniu, o rafach koralowych, o rekinach, w ogóle rekiny, cały czas rekiny. I też wiesz co, to co Ania mówiła, że pokonanie tych właśnie lęków, ja mam też takie 3 rzeczy w życiu, z których się bardzo boję. Pierwsza rzecz to jest choroba dzieci, druga rzecz to jest wojna, a trzeciej rzeczy, nie wiem dlaczego, boję się rekinów. Może mnie jakiś rekin zeżarł w poprzednim wcieleniu, nie wiem o co chodzi, ale to jest ogromny mój strach i te głębiny. Ale te głębiny jeszcze jestem w stanie jakoś opanować, to tych rekinów nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Więc na pierwsze 2 rzeczy nie mam wpływu, na trzecią mam. I pomyślałam sobie, że taką wisienką na torcie dla mnie w pokonywaniu swoich lęków, moich lęków, będzie taki, mam nadzieję, że nie jedyny kontakt. Pierwszy i ostatni, mam nadzieję, że nie, z rekinem. No i taki wiesz, pomyślę sobie wtedy tak, no to jest już ten moment, kiedy już mnie nic w życiu nie przestraszy. Dużo osób mówi, że w sumie tak, fajnie, że w tym nurkowaniu wyciszyć się, ale dla początkujących to jest taka trochę walka o życie pod tą wodą. Ciemno, zimno i tak teraz się zastanawiam, jak przeszłyście z deep spotu super warunków na nurkowanie w Bałtyku. Nas tam jeszcze nie było. I jak to w ogóle przeżyłyście taki pierwszy kontakt z zupełnie innym środowiskiem? Znaczy wiesz, bo ja mówię teraz o sobie, bo my dużo nurkujemy razem, ale też nurkujemy osobno. Więc zanim pojechałyśmy bo na Bałtyku zamykałyśmy nasz kurs Advance, a ja wcześniej nurkowałam jeszcze w kilku miejscach na świecie i takim, jakby to powiedzieć, no każde miejsce też jest specyficzne. No faktycznie Bałtyk jest bardzo inny od wszystkiego, co doświadczyłam wcześniej, bo przede wszystkim jest potwornie ciemny i potwornie zimny. Więc jak człowiek już tak trochę się, jak my, poczuł w miarę pewnie w tej wodzie, bo zamknęłyśmy jedną, czy tam drugi, jeszcze jakieś te certyfikaty, no i zamykałyśmy Advance'a, to wydawało nam się, że w zasadzie to już tak, no lecimy, nie? Hej, te 30 pod wodę. I nagle się trochę, ja przynajmniej zdziwiłam, bo jednak myślę, że pomimo tego, że się to teoretycznie jakby poznaje i na kursie i tak dalej, to przechodzenie przez klinę jakby było czymś dla mnie jak przejście, jak wejście do krainy lodu. Lodu, ale też mi się to kojarzyło z Alicją w Krainie Czarów, to znaczy po prostu powyżej kliny było bardzo mętnie, w miarę jeszcze jasno, ale mętnie, niewiele było widać i tak dalej, po czym nagle jest jakiś taki moment i nagle się ta woda staje, wygląda jak tłusta ta woda, prawda? Jak taki rodzaj ostrego tego obrazu. Nie, no to takie... Tak, czyli jak lustro, jednym słowem, tak. Trochę i potem się przechodzi przez klinę i woda jest krystalicznie czysta w tym Bałtyku. I naprawdę jest dla mnie wrażenie, no może dlatego, że jestem artystą, to jakoś wszystko to jakby do czegoś się odnoszą takie doświadczenia moje, do jakichś doświadczeń też takich kulturowych albo związanych z literaturą czy z filmem. No ale naprawdę mnie się to kojarzyło, jakbym wpadła w tą dziurę, jak w tej historii Alicji. I ten świat wygląda tam zupełnie inaczej. No przede wszystkim jest po prostu potwornie ciemno i potwornie zimno. I ja nie byłam na to przygotowana. Nie wiem, czy się da na to przygotować. Pewnie pierwszy raz, jak się tego doświadcza, nie da się. Pewnie kolejny raz jest łatwiej, no bo już wiemy, jak organizm zareaguje. Ale tego dnia, pamiętam, byłyśmy bardzo nastawione na to. Tak, no wyjdziemy, zrobimy te 30, będzie certyfikat, super, robimy. Jak już jesteśmy tutaj na tym Bałtyku, no to co? No to na drugi dzień robimy sobie 40. No bo co? No bo przecież tylko dlaczego nie? No. Nie no, że chcieliśmy od razu otworzyć i robić dipa i tak dalej, ale... Ale zeszłyśmy 2 razy. Następnego dnia i stwierdziliśmy, że
ni chuchu, nie wchodzimy tam drugi raz, nic już mnie, ja przynajmniej miałam tak, nic już mnie tam nie wciągnie pod tę wodę. I ten ból właśnie z tego zimna, no bo ja jestem strasznie ciepłolubnym człowiekiem i zawsze dziwiłam się ludziom, którzy na przykład morsują. Ja naprawdę pomyślałam, naprawdę nie wiem, jakie pieniądze musiałabym dostać, żeby wejść w ogóle i zamorsować. Chyba nie ma takich. A tutaj te 4 stopnie, to było dokładnie... I ile tam byliśmy? 15 minut chyba jakoś, nie? Nie wiem, nie pamiętam. Zaliczam jako morsowanie. Musiałybyśmy sprawdzić w naszym logbooku, ale... Koledzy morsujący, naprawdę. Ale ja myślę, że to, co jest fajne w takich rzeczach, no właśnie to jest to, o czym ja myślę, że też byłyśmy po prostu super z siebie dumne. Po prostu ta euforia, jak się wychodzi na górę i sobie, kurde, dałyśmy radę. To jest coś niesamowitego i byłyśmy w sumie, miałyśmy tam 2 nurkowania. Nie wiem, czy ci pewnie powtórzymy to wielokrotnie i myślę, że teraz już jakimiś innymi nastawieniem i być może też byliśmy w takim dość dużym pośpiechu, bo jechałyśmy na bardzo krótko, tam i z powrotem chciałyśmy zamknąć kurs, może zrobić deepa, ale nie było to jakieś takie do końca jeszcze wtedy ugruntowane nasze przeświadczenie. No i w piankach pływałyśmy, nie w suchym skafandrze, tak. Więc... To szacun. No tak. właśnie, bo to jest ważne, bo suchy skafander to wiadomo, nie próbowałyśmy, raz próbowałyśmy w deep spocie, ale to jakoś nie należy do naszych udanych doświadczeń, ale podobno rzeczywiście suchy skafander to jest coś, co daje jakąś taki komfort i że spokojnie możesz sobie tam wejść, a my w tym suchy lodzie skafander, po prostu... ogrzewanie, to dużo pieniędzy. No, także to było, to rzeczywiście było, Bałtyk, zielona woda, niewiele widać. Żadnego życia pod wodą, poza koleżanką i kolegą. Które do 2 metrów. No. Do 2 metrów. Chodzi mi o ciebie i o... do 2 metrów, że jak już byłam 2 metry, ja już się nie widziałam, bo ta woda taka mętna, zielona, ciemna, po prostu, Nawet flonder nie widziałyśmy. Za zimno, co one tam robią? Nie, były meduzy, ale nie, masakra. Generalnie po takim pływaniu w ciepłych wodach, jak się wchodzi do Bałtyku, to człowiek mówi, Boże, trzeba mieć naprawdę dużo determinacji albo bardzo kochać to nurkowanie, żeby to robić. Ale właśnie, słuchajcie, my tak bardzo progresywnie to robimy. Oczywiście Anka już miała nurkowania, ja miałaś chyba 2 czy 3 jakoś za granicą, ja miałam 1. Więc nie miałam jeszcze takiego, takiego odniesienia, jak to jest w tych wodach, bo chorwackie wody nie są piękne, i jest tam pięknie, ale też nie należą do super ciepłych, więc zwłaszcza o pewnej porze. No dokładnie. Natomiast tak progresywnie, jeżeli zaczynamy od tych najtrudniejszych, a nie, że od razu, Malediwy albo Egipt, a potem do Bałtyku, bo nikt by nie wszedł do Bałtyku, więc my jesteśmy tak. Ja pamiętam Malediwy, bardzo dobrze je wspominam i chcę tam wrócić jak najszybciej. No ale zobacz, właśnie masz doświadczenie, którego nie ma bardzo dużo profesjonalnych nurków. No tak, dlatego jesteśmy z siebie bardzo zadowolone. Nie wiem, czy szybko to powtórzymy. Na razie planujemy ciepłe wody w przyszłości najbliższej. A nurkowanie w Bałtyku było z Łodzi, z brzegu? Z Łodzi. No to też kolejny challenge. Dlaczego? No bo ja znam dużo nurków, którzy nigdy nie nurkowali z Łodzi po prostu. Aha, ja chyba z brzegu raz tylko nurkowałam. Generalnie zawsze nurkuję zazwyczaj z pontonu, więc jakoś tak szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że to takie nudne jest z tego brzegu. Tak się płynie, ja cię tak po tym dnie. Znaczy ja nigdy nie zaczynałam, ale zawsze wydawało mi się, że to jest rzeczywiście, zanim już dopłyniesz na jakąś głębinę, dopłyniesz i płyniesz, a tutaj podpływamy sobie już do konkretnego miejsca, przecież my byliśmy tam, gdzie te wraki są, już nie pamiętam jaki to był wrak, akurat ten, co robiłyśmy. Nie ma znaczenia, tak było ciemno, nie? Nie, było widać, miałyśmy latarki tam, generalnie było trochę widać. Ale tak, wiesz, to jest jakby takie doświadczenie też bardzo ciekawe jakby dla psychiki, prawda, bo jak się zanurzasz w taką głębię, naprawdę tam nic nie widać. Akurat w drugim miejscu, jak byliśmy, naprawdę było ciemno, nie widzieliśmy tam chyba nawet tego kawałka, tego wraku w pierwszym widzieliśmy. Więc było strasznie ciemno i wiemy, że są prądy, więc jest takie ciągle poczucie, że jak nas może gdzieś znieść i naprawdę będziemy dryfować w jakiejś totalnej ciemności, nie wiedząc do końca gdzie, co i jak. To było przerażające. I jest to jakaś taka, takie siłowanie się z własną głową, prawda, żeby zaufać przede wszystkim sobie, że to wszystko, czego się nauczyłyśmy, mamy opanowane, że sobie poradzimy w razie czego, że wiemy, jakie czynności wykonać w razie, gdybyśmy zostały zupełnie same
w takiej sytuacji, ale jesteśmy mimo wszystko 30 metrów pod wodą, więc wiemy, co może się wydarzyć, jeśli wpadniemy w panikę i nikogo przy nas nie będzie, ale naprawdę tam niewiele widać, więc bardzo łatwo się zgubić, odpływając kilka metrów od siebie. No i tak, i myślę, że to jest, tak jak mówię, głównie ćwiczenie dla głowy, to znaczy, żeby złapać pewien balans taki wewnętrzny i nie wpadać za szybko w jakiś Dokładnie, niepokój. chociaż w Bałtyku rzeczywiście bardzo trudno ten balans znaleźć, dlatego, że po prostu nie masz odniesienia, bo nic nie widzisz. I masz wrażenie, że nie widzisz jakby nawet zmiany tego twojego poziomu. Więc ciągle, wszędzie ciemno, więc tak, to jest... Bo jak się nurkuje gdzieś przy jakiejś ścianie, prawda, to jest coś, co nam daje jakieś poczucie odniesienia, jakiejś lokalizacji tego swojego położenia. A tutaj, jednym słowem, ja myślę, że my tam pewnie jakoś szybko wrócimy, ale póki co chcemy jeszcze sobie trochę przyjemności zrobić i dipa już chcemy w ciepłych wodach zrobić teraz w lutym. Gdzie w lutym? W lutym planujemy safari w Egipcie. Safari w Egipcie, zbieramy ekipę. Więc tak, to jest taki, nasz plan. W sumie już parę miesięcy o tym rozmawiałyśmy. No i mam nadzieję, że się uda. I staniemy oko w oko z tymi rekinami, nie? No właśnie, tak myślę, że wychodzi z tych naszych poszukiwań, że chyba jesteśmy najbardziej zajarane, albo ta pasja jakby jest autentyczna, jeśli chodzi o nas, bo wszyscy, których namierzyliśmy z certyfikatami ze naszych znajomych, jakby ta determinacja wydaje mi się jakaś zaskakująco mała w nich. Ale tak, my jesteśmy absolutnie wkręcone. Myślę, że też to jest dużo rzeczy, które na to wpływa. Myślę, że to, że ta pasja jest dość świeża, nowa. Myślę, że też mamy w jakichś kwestiach podobne charaktery. Lubimy wyzwania i to jest dla nas wyzwanie. Tu można sobie te wyzwania stawiać, coraz to nowe i to jest super w tym sporcie. Do tego jest to właśnie przygoda, zawsze wyjazd w jakieś nowe miejsce, doświadczenie czegoś nowego jest super. Też mamy akurat fajny sprzęt, więc lubimy ten sprzęt testować w nowych miejscach i to jest też taka chęć jakby zobaczenia, jak to zadziała, jak będziemy mogły znowu coś nowego przetestować na jakimś wyjeździe. No i takie różne tam sprawy. To jakaś taka może babska trochę cecha, że lubimy te nasze pierdółki, sprzętowe. Tak, ale jeszcze jest właśnie, powiedziałaś o przygodzie, a to dla mnie też w tej przygodzie jakby zawiera się też takie żeby to nie zabrzmiało źle, ale jakieś takie małe niebezpieczeństwo, że jest... właśnie to jest w słowie przygoda, to o to chodzi, że nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. Że tak, jest w tym taki dreszczyk emocji, adrenalina i to cię tak właśnie wciąga, że masz dostęp też do czegoś, do czego normalnie człowiek nie ma dostępu, do świata, który jest z jakiejś wyobraźni tylko, albo z kolorowych filmów przyrodniczych, które znamy. Więc dostęp do tego jest naprawdę czymś luksusowym. Fascynującym. Więcej osób było w kosmosie niż na dnie rowu mariańskiego. Tak? Dokładnie. Jest challenge. Ale też myślę, że jesteśmy trochę uzależnione od tej emocji, która jest, bo kurczę, jak się tego nie doświadczy, a ja jestem taka zakręcona na tym punkcie, że próbuję teraz jak taka neofitka po prostu wszystkich nawracać na to nurkowanie znajomych, więc naprawdę już tutaj parę się udało. Także Franek, szykuj się, bo naprawdę kolejka się szykuje do ciebie. Jakiś procent od Franka pobierać, ale właśnie ja jestem uzależniona chyba od tego wystrzału endorfin po prostu po wyjściu z wody. Ja po prostu, a ponieważ byłam sportowcem i w dzieciństwie i jakoś zawsze ten sport gdzieś był obok, to żaden z tych sportów, które uprawiałam, nie dawał mi tak silnego, tak wiecie, takiego fizycznie to czuję po prostu. Ja po prostu patrzę na zdjęcia, które robię po nurkowaniu, ja się po prostu... Nie ma innych sytuacji, w których chyba bym się tak bardzo uśmiechała, była tak szczęśliwa. Najzwyczajniej to jest taki... azotowa? Kurde, nie wiem, ale po prostu kocham ten azot, jeśli on daje taki high i tak dalej. Akurat pod wodą nie mam problemu z azotem, ale jak wyjdę, to na pewno gdzieś suma tych różnych, jakby to powiedzieć, tego, co się dzieje w moim organizmie, daje mi niezły odlot i kurczę, bardzo to lubię. Tak, ja też, ja też dosyć dużo sportów już uprawiałam w swoim życiu i tak naprawdę też tak poważnie, bo przez 6 lat uprawiałam triatlon.
Więc to są 3 dyscypliny: bieg, pływanie i rower. I powiem ci, że wtedy uprawiając ten triatlon, myślałam sobie, wow, ale to jest medytacja, bo to są długodystansowe dyscypliny, czyli jesteś 6 godzin, bo ja startowałam w połówkach, 6 godzin ze swoją głową, 6 godzin z wysiłkiem i tak dalej, więc i tam też jest tak, że się odłączasz w pewnym momencie, ale wiesz, ten moment się pojawia dopiero, kiedy już przemyślisz wszystko, całe swoje życie, wszystkie problemy już rozkminisz, znajdziesz na wszystko rozwiązanie. No i mija tak 3 godziny. Już po tych 3 godzinach jesteś tak wyczerpany, że zaczyna się dopiero pustka w głowie i bycie tu i teraz. I po tym następuje tydzień zakwasów, bólu i tak dalej, ale też to, co ty mówisz, super wystrzał endorfin. I to jest fajne, dopóki się nie sprawdzi, czym jest nurkowanie. Tak, bo w nurkowaniu jest teraz tak. Dokładnie, bo to wchodzisz, nurkowanie wchodzisz i z sekundy na sekundę jesteś już w tym niebycie, jakby tu i teraz. To zostawiasz, zaczynasz coś nowego. Nie masz wysiłku fizycznego. Nie masz zakwasu. No, ale wiesz, no to jest takie... w porównaniu z triatlonem, relaksacyjne, że jesteś jakby, tak jak w basenie, tak jak w pływaniu, czy jakby to jest bardziej działa na zasadzie takiego odprężenia organizmu, a nie wysiłku, tak? A też spalasz dużo kalorii. Też przecież nie wiem jak ty, ale wychodzisz z wody i po prostu masz ochotę jeść. Pić, odwodniony człowiek. Więc to jest metoda, która jest mniej inwazyjna niż triatlon na przykład, a przynosi lepsze efekty w szybszym czasie i jest również, jak nie większym być może, takim wystrzałem endorfin, bo jeszcze masz te efekty właśnie wizualne bardzo często, czyli wiadomo, jedziesz triatlon, mierz drzewa, asfalt, biegniesz samochodem też to widać, nie? A tutaj masz właśnie dostęp jeszcze do czegoś naprawdę pięknego i wychodzisz z tym w głowie, jesteś z tym, wyobrażasz sobie, wracasz do tego, niesamowity świat. Normalnie mały krok do fotografii podwodnej. Słuchaj, ja ci powiem tak, ja wolałabym być fotografowana pod wodą niż sama fotografować. Nawet bardzo mnie bawi to, co Franek ostatnio odkrył, bo słuchajcie, Franek znalazł na mnie sposób. Na początku rzeczywiście jak zaczynałam, to się trochę bałam nawet tego basenu i tam tych jaskiń. Miałam taką palpitację, czułam, że mi podchodzi tam, serce przyspiesza i miałam nawet w tych jaskiniach taki nawet rodzaj klaustrofobii i pomyślałam sobie wtedy, za pierwszym razem to pomyślałam sobie, nie Franek, ja się do tego nie nadaję, ja mam klaustrofobię, po prostu nie jestem w stanie tam wytrzymać. Potem drugie zejście, już lepiej. Trzecie zejście i to pokazuje też, jak nasza głowa z każdym tak, adaptuje się i każdy kolejny krok, już jesteś w innym miejscu. Franek na przykład miał na mnie taki sposób, że włączał kamerę pod wodą i nagle ja o wszystkim zapominałam. O stresie, o strachu, nic się ze mną nie działo, słuchaj, jest kamera włączona, to oczywiście, trzeba... Tak, poza tym Karolina ma takie, to może dlatego właśnie została aktorką, po prostu Karolina zajebiście w tym całym sprzęcie wygląda. W tym wszystkim, czy my wyglądamy fatalnie, Karolina wygląda świetnie. Słuchaj, ty też świetnie wyglądasz. Ostatnio nawet wyglądałyśmy jak bliźniaczki. Mamy te same wszystkie rzeczy. Jesteśmy jak team, Mares team po prostu. Więc Karolina wygląda świetnie i jest na pewno bardzo wdzięcznym obiektem do fotografii podwodnej. Tak, ale ta kamera właśnie z racji mojego zawodu, po prostu mnie tak spina, że muszę, schowaj tam jakieś swoje, lęki, strachy i jakieś tam fanaberie, tylko tutaj masz kamerę, trzeba grać. Nie? No tak. I Franek mówi, zobacz, to pływalność od razu miałaś, wszystko ci nagle zaczęło działać, wszystko robiłaś. Zagrałaś nurka. Słuchaj, dokładnie, tak. No tak, teraz mamy taki plan, że jak już pojedziemy na to safari, to ja mam taki plan, ponieważ tam się odetniemy od różnych też zewnętrznych bodźców, bo nie będzie tak zwyczajnie internetu, będzie musiał zostawić Instagram na brzegu, to że będzie trzeba zacząć myśleć o jakimś scenariuszu, który będzie się działo częściowo przynajmniej pod wodą, żeby te umiejętności zacząć jakoś wykorzystywać też w naszej pracy. Tak, ja myślę, że jak Ania napiszesz jakiś scenariusz filmu, to na pewno będzie to pierwszy nurkowy w Polsce, scenariusz o podwodnym życiu, czy tam cokolwiek tam napiszesz. A ja z racji jednak deficytu aktorek, które nurkują, nie będzie wyjścia, będę musiała zagrać po prostu. I jestem w tej niszy, chyba że to są na razie nasze takie właśnie żarty, ale tak swoją drogą fajnie by było kiedyś to móc jakoś tam wykorzystać. Ja miałam takich projektów, że robiłam zdjęcia pod wodą.
I faktycznie zazwyczaj siedziałam przed monitorem, a teraz właśnie, bo robiliśmy zdjęcia ze zwierzakiem. Nie wiem, czy wy się znacie. Tak. No, więc teraz już jak ze zwierzak widzi kolejne jakieś zdjęcie na Instagramie, mówi, no to następnym razem będziesz koło mnie. Mówię, tak, będę z tobą w tym morzu. I to też będzie jakieś fajne doświadczenie, żeby być z tą kamerą tam, gdzie ona jest, a nie być jakby zupełnie gdzie indziej. To jest taki obszar rzeczywiście niedotknięty w naszej branży, no bo tak, góry były już, no różne miejsca też były, nie wiem, czy tam w górze coś było, ale wody sobie jakoś nie przypominam, żeby w wodzie... No więc wiesz, no step by step, jak mawia New Kids on the Block i dojdziemy do jakiejś historii podwodnej. A macie jakiś pomysł na ścieżkę rozwoju swojego nurkowania? Nie wiem, suchy skafander, twinset, czy co przyniesie życie? Wiesz co, nie, na razie mamy takie pewnie krótkodystansowe. No chcemy zrobić tego deepa na wyjeździe, a potem pewnie ja mam taki plan, żeby zrobić parę takich specjalistycznych kursów i zacząć tak się, że tak powiem, szerzej w tym rozwijać. Ale zobaczymy, co przyniesie życie i gdzie nas poniesie. Ja mam takie poczucie też, że zanim odkryłam to nurkowanie, no to wydawało mi się, że ten film jest taką całą, jakby wypełnia tą sferę mojej, jakby to poświęconą jakby pasją. A teraz on jakby gdzieś zaczyna schodzić na dalszy plan i myślę sobie, że nie wiem, jak to się długo utrzyma, ale chciałabym myśleć o tym nurkowaniu jako nie tylko przygodzie, ale czymś, co być może będzie jakimś też pomysłem na życie w przyszłości. To znaczy, nie jestem już taka młoda, jestem raczej starą babą, ale z drugiej strony, jak wiemy, Leni Riefenstahl zaczęła nurkować w wieku 70 lat, więc do tego jeszcze też mi daleko z kolei. I chciałabym myśleć o tym, może tak nieśmiało sobie myślę, że chciałabym być chyba kiedyś instruktorem. Być może jak będę miała dość dużo czasu pomiędzy jakimiś projektami, uda mi się te instruktorskie kursy pokończyć. I nie wiem, może kiedyś to będzie sposób na emeryturę, no na przykład. Jak byłam teraz, jak nurkowałam na Fuercie, to nurkowałam z wieloma osobami dużo ode mnie starszymi i też z instruktorkami, które były w wieku, nie wiem, mojej mamy na przykład. Więc tutaj chyba ten wiek nie ma takiego znaczenia. Myślę, że to doświadczenie jest istotne. Takie predyspozycje jakieś psychiczne, które sprawiają, że jesteś w stanie tą odpowiedzialność za innych wziąć pod wodą. I tak sobie myślę, że tak by mi się to marzyło. Zobaczymy, co będzie z filmem. No, jeżeli nagle bym zrobiła jakąś zawrotną karierę w Hollywood, to pewnie nie będzie tyle czasu na nurkowanie. Ale mam jakieś dziwne poczucie, że to mi nie grozi, więc może pójdę w nurkowanie. Nawet nie wiedziałam, że ty takie wiążesz plany. To ciekawe. Instruktora nurkowania. No, ja już się do ciebie nie zapiszę, bo już będę wszystko wiedziała, ale też będziesz instruktorką. Ale przyślę moje dzieci do ciebie. Ja właśnie, wiesz co, ja chyba bym nie mogła być instruktorką, bo to oznacza być odpowiedzialnym za życie drugiego człowieka, a na dzień dzisiejszy ja nie czuję, żebym mogła być odpowiedzialna za życie drugiego człowieka. To jest jednak dla mnie mocne. Ale no, takie najbliższe plany to rzeczywiście robimy tego deepa, być może też jakieś takie kursy bardziej specjalistyczne, ale nie, wiesz, chciałabym, żeby było częścią mojego życia, sposobem na spędzanie czasu, nie tylko ze znajomymi, ale właśnie na przykład z dziećmi, bo chciałabym, żeby moja córka też, mam nadzieję kiedyś syn, również poszli w tym kierunku i naprawdę, bo ty już masz to doświadczenie, ja nie, marzę o tym, żeby kiedyś na przykład z Marysią moją popływać sobie, ponurkować. To musi być naprawdę niesamowite. Ona nie jest gotowa, nie chce, na razie w ogóle o tym nie myśli, a Henia jak słyszy nurkowanie, to od razu się chowa gdzieś do dziury i zaczyna płakać. Więc na razie dalekosiężne plany, ale wiesz, no właśnie ta świadomość, że ze znajomymi zbierasz tę grupę, jedziesz, odrywasz się od właśnie internetu, od tych wszystkich spraw, siedzisz na tym statku przez tydzień, nie dzieje się nic. W sensie takim, wiesz, no, tak. Bo dzieje się dużo, ale jest cisza, jest takie, wiesz, zatrzymanie czasu. No i wiesz, no te miejsca na świecie, które ciągle gdzieś za mną uchodzą i tyle jest jeszcze do zobaczenia w życiu i miejsc przepięknych, to jest takim moim głównym motorem, żeby nurkować. I no, to jest taki lifestyle będzie po prostu. No tak, ja też mam takie, marzy mi się, żeby moje dzieci też to jakoś bardziej to jeszcze poszły. No teraz jest trochę może taki moment, że one obydwoje, i syn ma maturę, a córka ma ósmoklasisty teraz egzamin.
Ale nurkowanie z dziećmi to jest jedna z najbardziej więziotwórczych rzeczy, której doświadczyłam. Po prostu jest to niesamowite, ponieważ faktycznie ja nurkowałam z dziećmi, kiedy moje dzieci miały kurs, a ja jeszcze nie miałam kursu. I to, w jaki sposób one o mnie dbały, to jest rzecz tak wzruszająca, którą wspominam naprawdę jakoś tak niesamowicie, bo one mi tak w zasadzie pokazywały ten świat pod wodą po raz pierwszy i myślę, że dla nich to też było ważne, bo wiele rzeczy ja ich uczę w życiu, a tutaj one mnie czegoś musiały nauczyć i w jakimś sensie właśnie zapewnić to bezpieczeństwo, więc mój syn cały dzień mi powtarzał, robił ze mną ćwiczenia ze znaków, żebyśmy mogli się skomunikować. Role się dorzuciły, nie? Tak, i też myślę, że to było dla nich mocne doświadczenie, ale przepiękne, więc wspólne nurkowanie jest takim naprawdę bardzo wzruszającym dla mnie doświadczeniem i myślę, że ono będzie po prostu, mam nadzieję, że ono będzie jak najczęstsze. No ale właśnie nurkowanie z dziećmi to na pewno musi być super przeżycie i tak dalej, ale w ogóle mnie się bardzo podoba w nurkowaniu ta komunikacja ludzi tam na dole, jak jesteś, bez słów właśnie, że tak naprawdę wszystko musi być bardzo precyzyjnie zakomunikowane, bardzo spokojne, opanowane i że tak naprawdę patrzysz na tego drugiego człowieka, patrzysz mu w oczy, patrzysz, co tam się dzieje, obserwujesz jego ruch, właśnie to, że bo jeżeli komuś jakby jesteś tym buddym, tak, no to też jesteś odpowiedzialny za niego, on za ciebie i to jest taka, mi się bardzo podoba to właśnie tam na dole pod wodą, że jest jakaś taka troska o siebie, właśnie to porozumienie bez mówienia, tylko w tych znakach. Tak, bez zbędnej komunikacji. Ale wiesz, nawet jest coś takiego, że jest jakby, że czujesz tego drugiego człowieka, że nawet on nie musi ci dawać żadnych znaków, ty patrzysz na niego, patrzysz mu w oczy, patrzysz, co się dzieje na twarzy i też już to widzisz, nie? Bo normalnie w życiu przecież kto by na to patrzył? Ja też myślę, że w ogóle myśmy chyba zapomnieli o tym, albo często jest tak, że nie patrzymy sobie w oczy i jakby to dla mnie pierwsze też było doświadczenie jakieś takie ciekawe, że tak dużo przeżyłam, nic nie mówiąc z drugim człowiekiem, tylko na niego patrząc i on z drugiej strony wszystko o mnie wiedział. I to jest fajne w tym byciu, myślę, instruktorem albo w ogóle jakieś takie ciekawe, no bo to są ludzie, którzy mają tą umiejętność komunikacji. No my tutaj się znaleźliśmy chyba wszyscy, albo przynajmniej my dwie, dzięki Frankowi. Pozdrawiamy go. Pozdrawiamy Franka. Ja dzięki tobie. No tak, I potem Frankowi. Ale Franek ma na przykład niesamowitą umiejętność komunikacji w ogóle i takiej werbalnej, ale też tej pozawerbalnej. I to dla mnie też było faktycznie bardzo uderzające, że tak dużo jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, ale też, że no to jest już taki, nie wiem, już teraz zabrzmienie, to będzie jakieś takie może egzaltacją pachnieć, ale jest to jakieś takie bardzo nie chcę powiedzieć romantyczne, bo to nie o to mi chodzi, ale takie patrzenie sobie w oczy i czytanie z siebie jest czymś takim bardzo ludzkim, ale też bardzo właśnie takim zapomnianym jakby w jakimś sensie, że my tak rzadko robimy coś takiego w ogóle na co dzień, prawda? Że siedzimy i nie mówiąc próbujemy się zrozumieć. Ty to nazwałaś wcześniej, że to jest jakieś więziotwórcze, no bo przecież wiesz, budujesz po prostu też jakąś relację, która się też właśnie wzmacnia, jakoś tak czujesz, że widzisz, potrafisz tyle powiedzieć, nie mówiąc nic właściwie. To jest bardzo... No tak, więc czytanie z ruchu gałek ocznych. Więc myślę, że bardzo teraz idealizujemy to wszystko, ale myślę, że jesteśmy w tej fazie zakochania tym, jeśli chodzi o nurkowanie, że właśnie tak to wygląda i oby tak zostało jak najdłużej. Ja przynajmniej bym chciała. Ja też bym bardzo tak chciała. Trzymamy za to kciuki i mam nadzieję, zobaczymy się w Egipcie w takim razie. No, byłoby fajnie. Mam nadzieję. Dzięki za wspaniałą rozmowę i do zobaczenia i do usłyszenia. A będziesz miał kamerę? W Egipcie? Dobrze, bo bez kamery to wiesz. Do zobaczenia. No, super. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Z Pod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.